Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i zapraszam Was na taki haul perfumowy. Chcę z Wami otworzyć coś, co do mnie przyszło, co sobie kupiłam, a oprócz tego, skoro już to otworzę i na żywo Wam poopowiadam o tych zapachach, powiem przy okazji o wszystkim, co z tej marki mam. A tak naprawdę tylko jeszcze jeden zapach dodatkowy mam z tej marki, oprócz tego, co Wam dzisiaj pokażę i rozpakuję. Więc mam nadzieję, że będzie ciekawie. Wy po tytule pewnie już wiecie, o jaką markę chodzi. A ja Was zapraszam. Słuchajcie, zakupiłam Odyssey Collection Miniature Set. Czyli to nie jest Discovery Set, to nie są 2-mililitrowe próbki, tylko jest tu po 7,5 ml 4 zapachów. Ja to otwieram oczywiście z Wami, bo marka Amouche za mną chodzi od bardzo dawna, ale jest też bardzo droga. To znaczy są różne zapachy, bo są takie zapachy, które na upartego kupiłabym. I też jeden taki zapach właśnie sobie kupiłam z marki Amouche, który jakiś nie był strasznie mocno drogi, ale ten zapach, na który się czaję i czaiłam, jest po prostu bardzo drogi. Więc tu mam The Gift of Kings i to ma być, słuchajcie, mają być miniaturki takich najbardziej znanych, między innymi Guidance, jeżeli dobrze to czytam. Mamy tak, Guidance, bardzo fajne miniaturki, Purpose, Search i Lineage. I teraz tak, bardzo fajne w ogóle pudełko, opakowanie, mega, no mega. I teraz tak, jako pierwsze Guidance zostawię sobie na koniec. Niektóre z Was marzą też o tym zapachu i jest to ich taki zapach, do którego po prostu tęsknią i bardzo chciałabym mieć, ale jego cena faktycznie potrafi zabić. Więc najpierw wezmę sobie, o nie chcę wylecieć, wyleciało, ten Purpose i o nim Wam powiem tak na żywo, bez testowania, po prostu jak pachnie. No tak. To są zapachy, to jest marka niszowa, wobec tego to jest taki zapach i ten, który sobie kupiłam też właśnie na początku się wydaje taki kadzidlany, dymny, cmentarny, kościelny trochę. Natomiast one później zaczynają totalnie się przeobrażać. Zaczyna się ta esencja taka właśnie kadzidlana uspokajać i zaczynają do głosu docierać inne nuty. Natomiast czy w tym akurat tak będzie, to nie wiem, zaraz Wam powiem. Może poczekamy, aż on się ułagodzi. Cały czas czuję, oprócz tego kadzidła, oczywiście tych jakichś takich nut kadzidlanych, czuję tu jakąś ziołowość. Zioło, które nie do końca ja lubię, ale to jest taki zapach raczej dla mnie chyba wieczorny niż dzienny. One teraz się strasznie ułagodziły. Te kadzidło już nie zabija, nie przytłacza. Po prostu jest taki łagodny zapach. No właśnie czego? Jakiegoś zioła albo jakiegoś takiego dymnego. Nie wiem, czy jest tu vetiveria, która potrafi być ziemista, ale jakaś taka właśnie zioło ziemiste.
Teraz jest totalnie ułagodzony. Ja lubię to w tych zapachach, że właśnie się wydaje, że coś jest bardzo ostre i nam się raczej nie spodoba. Pierwsze wrażenie często jest takie odurzające wręcz. Ale z czasem, jak to nosimy, są po prostu piękne. I właśnie ten zapach wydaje mi się, że przypadnie mi do gustu. To nie jest zapach dla każdego. Jeżeli ktoś kocha mainstream owocowy, kwiatowy, to nie tego typu zapach to jest. Ale fajnie teraz jest ułagodzony. W ogóle trwałość Amouage, nie wiem czy wszystkich, ale ten, który ja sobie kupiłam jako pierwszy i testowałam, jest zabójczy. W sensie mi to nie przeszkadza, ja kocham takie zapachy i tylko takie bym chciała mieć, ale naprawdę utrzymuje się petarda. No i ten już jest tak ułagodzony i taki jest przyjemny w odbiorze, bardzo delikatny, w sumie taki lotny. Bardzo, bardzo piękny zapach, naprawdę. Purpose, świetny. No i tak, to jest unisex zdecydowanie. Faceci równie dobrze będą się w nim czuli, zdecydowanie. Ale kobiety też. Fajny. Search, weźmiemy sobie ten zapach. One nawet jak się odtyka, to takie to olejkowe jest takie bardziej. Te perfumy są takie, wiecie, nie tak mocno na wodzie. O kurde. O kurde. Czekajcie, muszę się trzymać, bo padnę. I cytrusowy. I bardzo mi coś przypomina, słuchajcie. Przypomina mi coś takiego nie do końca miłego. Stęchliznę. Coś takiego, jak wchodzimy gdzieś do zawilgoconego pomieszczenia. Takie stare, zawilgocone pomieszczenie ze szmatami wiszącymi, jakimiś takimi też brudnymi. Ale nie zrozumcie mnie źle. Ten zapach nas przeprowadza przez cytrusy. On widać, jak się zmienia. Nie wiem, dlaczego mam takie porównanie. Chyba tak mi pachnie domem mojej babci. Takim właśnie trochę stęchłym. Ale teraz jest piękny. Jest bardzo cytrusowy, bardzo świeży wbrew pozorom. Mega świeży. Ale ciągle czuję te delikatnie, gdzieś tam już bardziej w oddali nutę. Właśnie tę nutę lekkiej stęchlizny. Piękne, cytrusy. Generalnie to są cytrusy. Ale tak podane w tak sposób inny, tak indywidualny, tak piękny. O Boże, to jest porywający w ogóle zapach. To jest coś... No nie znajdziecie takiego zapachu absolutnie. Absolutnie nigdzie. I teraz ja zrobię w tym filmie pierwszy raz coś takiego, że postaram się opisy tych zapachów, które znajdę w internecie, jak są opisywane, Wam podać w pasku. I to, co ja, moje jakby skojarzenia, będę opowiadała, w trakcie będzie opis w internecie. Będziecie sobie mogli porównać, na ile to, co ja Wam opowiadam z moich wrażeń, pokrywa się z tym, jak oni to widzą. Bo nieraz piszą to w tak piękny, wręcz epicki sposób, że chce się pewien zapach kupić. Ale czy to ma pokrycie w rzeczywistości? Fantastyczny jest ten zapach. Boże, on mnie przenosi do pewnych takich chwil. Jezu, cudowny jest. No serio. Nie, no po prostu Amouage Search. No niesamowite. Niesamowite. Teraz Amouage Lineage. To jest to. I poczekajcie. Nie wiem, czemu nie mogę tego wyjąć. O Jezu.
Tamte łatwiej się wyjmuje niż te. Dobra, nie wiem na co mam wylać. Wyleję na wnętrze dłoni, bo już nie wiem na co mam wylewać. Znowu nie będę się mogła dotykać do pumby. OMG. Jakie to jest przepiękne. O kurczę, to jest na początku słodkie. Za moment przeistacza się w bardzo coś kwiatowego, strasznie kobiecy, a chyba wszystkie Amouage opisane są jako uniseksy. Ale jest przepiękne. Taki kurczę. Czekajcie, otworzę go jeszcze. No czemu to się tak beznadziejnie otwiera? Bo te duże, znaczy te normalne, standardowe opakowania, to są, słuchajcie, z magnesowym tym zatknięciem w ogóle. Tak w ogóle, ale to zaraz Wam pokażę też ten zapach, który ja sobie kupiłam normalnie oddzielnie. O Jezu, on jest przepiękny! Naprawdę cudowny, ale wydaje mi się, że on może być najmniej trwały, albo jest po prostu z tych zapachów bardzo mocno przyskórnych. Jest taki odrobinę cukierkowy się wydaje, ale też taki mleczny, kremowy. Może kremowy to jest lepsze wyrażenie, ale to jest przepiękny zapach. To jest zapach Laneige, przepiękny. Nie, ten to się większości spodoba. Ja nie wiem, komu mógłby się nie spodobać, bo on nie jest lukrowany, bo to się wszystko ułogadza. To jest taki tylko pierwszy rzut. Ale za moment jest bardzo ułagodzony i tak tylko krąży Ci po nosie. Ale jest przepiękny, przepiękny. No i czas na Guidance. Najpierw powiem o tym, zanim powiem o tym, który kupiłam normalnie, no bo już żeby ten set zamknąć i Wam o nim powiedzieć. O, tu się dużo łatwiej otworzyło. I teraz nie wiem, na co mam to wylać. Nie mam zielonego pojęcia, ale dobra. Wylałam. I nie wiem, czym mam to rozetrzeć. Chyba to się musi... A ja się wcale nie dziwię, dlaczego wszyscy chcą te Guidance, czy Guidance, czy Goodance. Powinnam sprawdzić to w Google. Przepraszam wszystkich za złe wymowy. No, to jest sensualny zapach. Przecudowny. Z tego co pamiętam, w nim jest jakiś karmel i takie też gourmandowe nuty, ale on gourmandowo w ogóle nie pachnie. Ale jest... No, jest... Kurczę. Dla mnie jest ultra kobiecy. Bardzo mocno wytworny. Powiem Wam szczerze, ja jeszcze czegoś takiego nie czułam. Zresztą żadnego z tych nie czułam. Nic się nie zbliża nawet troszeczkę do tych zapachów. Dlatego ludzie idą w niszę. I dlatego ja też już chyba zaczynam iść w kierunku niszy, a nie właśnie w kierunku mainstreamu, bo zdecydowanie jest to ciekawsza historia. No to jest coś... Boże, nawet nie wiem, jak to opisać, bo to ani nie jest słodkie, ani nie bardzo kwiatowe, ale też nie jest w żaden sposób owocowe. Czy jest to jakiś szypr? Nie do końca. Coś może cytrusowego jakiegoś tu wyczuwam, ale też nie bardzo. Nie jest to kompletnie kadzidlane, nie jest to w żaden sposób też dymne. Jest to po prostu wyjątkowy zapach. Naprawdę, ja się wcale nie dziwię, że
ludzie za nim szaleją i każdy chce go mieć. I fajnie, że mam go 7,5 ml. I tak kiedy go zużyję, a na wyjątkowe okazje będę miała. Nie no, mogłabym się tak wąchać i wąchać, słuchajcie. Jest przepiękne. Jest taki różny. Ogólnie zapachy Amouage mam wrażenie, że właśnie się zmieniają, ewaluują. To nie jest zapach taki jak przy psiknięciu, to taki już jest. To są takie zapachy naprawdę zmieniające się i właśnie teraz Wam powiem o tym zapachu, który ja sobie kupiłam. I to jest Amouage Myths. I słuchajcie, to jest zapach, który ja kupiłam w ciemno. Po prostu była okazja cenowa, a że zawsze chciałam coś Amouage mieć, to stwierdziłam, że zaryzykuję i po prostu kupię ten zapach. I ten zapach noszę na sobie od, nie wiem, 3 dni. Ja po prostu kocham tym pachnieć. To jest zapach, który na początku odstraszy. Na początku pierwsze psiknięcie totalnie Was odstraszy, bo to jest pierwsze psiknięcie to jest właśnie taki kościół z tymi wszystkimi swoimi zapachami, dywanów brudnych, trochę kadzidło gdzieś tam w ten dywan weszło, gdzieś tam jakaś pajęczyna, jakiś kurz, tego typu. Ale on tak przepięknie się zmienia, on też projektuje, zostawia ogon, ale tak przepięknie się zmienia. On jakby staje się czymś na pograniczu tego kurzu, cytrusów. On jest bardzo mocno zaznaczający naszą obecność. On się nie spodoba każdemu. To już naprawdę trzeba lubić zapachy, trzeba lubować się w różnych, jakby nie szufladkować, że tylko pewien rodzaj zapachu nam przypada do gustu. Trzeba się też bardzo otworzyć na ten zapach. Trzeba naprawdę dać mu szansę, bo pierwsze z nim zetknięcie może być mega, o Jezu, ale jeżeli dacie mu szansę i go ponosicie cały dzień i się w niego wczujecie i będziecie zwracać na niego uwagę, nie wyłączycie swojego umysłu, tylko cały czas postaracie się go wyczuwać, to zobaczycie, że on się zmienia w coś turbo pięknego. On jest właśnie teraz taki na pograniczu. Dla mnie to jest kategoria zapachu świeżego. Ale ktoś może powiedzieć, że to jest kategoria zapachu wieczorowego, a ktoś może powiedzieć, że to w ogóle nie jest dla nich zapach, bo ja nie wiem, czy na każdym on będzie pachniał tak samo. Na mnie pachnie dokładnie tak samo, jak teraz w korku. Moja skóra nie wchodzi z nim w żadną jakąś dziwną reakcję, ale on jest, ten Guidance to jest teraz właśnie bardziej słodki. O, teraz jest słodki ten Guidance. No, one się wszystkie zmieniają, słuchajcie. O, ten jaki. Nie no, one się wszystkie zmieniają. Po prostu te zapachy wszystkie są przepiękne. To nie są zapachy dla osób, które są na pierwszym etapie, moim zdaniem, zapachów. Chyba że ogólnie zawsze taki zapach Wam odpowiadał. Bo są też ludzie, którzy się rodzą po prostu z takimi upodobaniami. No i właśnie on jest teraz taki ułożony, słuchajcie, go czuć cały dzień, cały czas go po prostu czuć. On jest i momentami wydaje się delikatnie mydlany, tak jakby mydłem zmywać te brudne pajęczyny, bo cały czas jednak wyczuwa się pewien kurz i właśnie taki zapach kościelny, pewien rodzaj tak naprawdę wszystkiego, co z kościołem, takim starym kościołem nam się kojarzy.
ale mimo wszystko też czuć jego świeżość, czuć jakiś jakby cytrus, albo jakiś może albo jakieś takie drzewo, które owocowe może jakieś, w sensie takim, że te drzewo jakby trochę ma zapach owoca swojego, którym tam obfituje. Dziwnie jest to opisać, ale strasznie mi się ten zapach spodobał. O, ale ten Guidance to jest... One wszystkie są piękne. Naprawdę, ten w ogóle jest czymś, Search jest czymś niesamowitym. Boże, jak on pachnie. To jest naprawdę taka podróż w totalnie innym kierunku. To jest zbaczanie z kursu. To jest wybór ekstrawagancji zamiast czegoś oklepanego albo coś, co wszyscy znają i wszyscy lubią. Nie pachnie całe miasto tym, to na 100% Wam powiem. Te zapachy nie są odrzucające. Wojtek powiedział, że jeżeli chodzi o ten, że to jest przepiękny zapach, niesamowity. Czuł mnie tak samo. Mówi, że po prostu Pumba nim przesiąkł, bo oczywiście ja się z nim przytulam, to przechodzi na niego. Mówi, że coś niesamowitego. Naprawdę piękny zapach. Oczywiście nie tak jak Genemed, ale ten jest taki wyjątkowy. Polecam się zapoznać w ogóle z Genemed, jeżeli ktoś nie zna, bo myślę, że to jest zapach w 90%, który się spodoba większości, mimo że to jest skóra, ale to jest świeżynka, naprawdę. A jeżeli chodzi o Amouage, to nie jest moja jednorazowa przygoda, ponieważ obecnie będę miała 5 zapachów. Tak, ja to nazywam, że mam 5 zapachów. Świadomie kupiłam takie małe, bo niby kiedy mam to zużyć wszystko. 7,5 ml na bardzo długo wystarcza, uwierzcie mi. Ten jest 30 ml, też na bardzo długo mi wystarczy. Ja mam zapachy, które mają u mnie, słuchajcie, 7 lat i przechowuję je w taki sposób, żeby one się nie psuły, nic się z nimi nie stało. Także myślę, że spokojnie przy tej ilości zapachów te też będą, aczkolwiek kusi mnie i bardzo bym chciała używać wręcz codziennie. Ten Guidance to jest... A jest jeszcze ekstrakt. Ekstrakt to w ogóle horrendalne pieniądze kosztuje. No, ale generalnie powiem Wam, że jestem zachwycona. Zachwycona jestem tymi zapachami. O, teraz ten też się wysłodził, Laneige. No, ale Guidance to wszystko kładzie na łopatki. Także to taki krótki film o marce Amouage. Na dzisiaj to wszystko. I dajcie koniecznie znać, które z tych zapachów znacie. Czy macie coś z marki Amouage, który jest Waszym najukochańszym i czy, tak jak większość na grupach, na przykład w których ja jestem, marzą o Guidance, czy Wy też marzycie o tym zapachu? A jeżeli tak, to powiem Wam, zbierajcie na niego pieniądze, bo jest wart swojej ceny. Teraz się z Wami żegnam. Buziaczki, kochani. Pa!